Siemka, ja jestem Adacho i witam was w pierwszym filmie, który ma służyć nowym graczom w Dokanie. Od razu was przeproszę, bo nie jestem w stanie odpowiedzieć prawdopodobnie na wszystkie pytania, które pojawiają wam się w waszych głowach. Dlatego też was proszę na samym początku o to, że jeśli nie odpowiem na wasze pytanie, jeśli jesteście początkującymi graczami Dokana, możecie mi napisać w komentarzu wasze pytanie, na przykład odnośnie budowania drużyn. Postaram się poruszyć każdy z tematów, który wydaje mi się podstawowe w tym filmie. Nie będę jakoś szczególnie wchodził w niesamowite szczegóły, bo jeśli chodzi o budowanie drużyn, czy temat ukrytego potencjału, który też w komentarzach się pojawiał, myślę, że lepiej byłoby na ten temat nagrać osobny odcinek i skupić się w 100% na tym temacie, niż pobieżnie go tutaj ruszać. Dzisiaj postaram się, i to jest słowo klucz, postaram się przekazać wam absolutne podstawy gry, wytłumaczyć na czym ona polega, jak poruszać się po menu, gdzie możecie znaleźć różne rzeczy, jakie są rzadkości kart, jak je ulepszać, generalnie jak się poruszać na samym początku w Dokanie. Od razu wam powiem, że jeśli jesteście początkującymi graczami, to w tym miejscu, gdzie Vegeta ma swoją prawą rękę, gdzie teraz klikam, powinien się, jeśli dobrze pamiętam, pojawić taki samouczek, gdzie będziecie mieli do zrobienia podstawowe misje, które też was będą uczyć, jak trenować postacie, jak przebudzać postacie, jak dodawać ukryty potencjał i tak dalej. Więc przede wszystkim zachęcam was do tego, żebyście czytali, co gra wam mówi, bo gra od jakiegoś czasu jest skonstruowana w taki sposób, że nowych graczy po prostu prowadzi za rękę, więc wszystkie te podstawy będziecie wiedzieli. Jeśli będziecie mieli jakieś wątpliwości odnośnie niektórych mechanik, to klikając tutaj sobie w menu, zjeżdżając na dół, klikając guzik Help, macie taki guzik How to Play i tutaj informacje na temat praktycznie wszystkiego, co można znaleźć w grze. Na przykład sama bitwa. Informacje na temat tego, jakie typy są silne przeciwko jakim innym typom, ale nie będę wam dzisiaj tłumaczył tego na podstawie tych informacji, to sobie tam możecie znaleźć. Zacznijmy od głównego menu. Jak widzicie, na górze jest Scouter, który przedstawia od lewej zaczynając moją rangę konta, która obecnie jest maksymalna, więc chociażby ten niebieski pasek expa, który w waszym przypadku raczej nie jest zapełniony do końca, no u mnie jest zapełniony do końca. Mamy guzik z profilem, który jest póki co nieistotny, więc tam wchodzić nie będę. Mamy staminę. Stamina to jest energia, którą płacicie za wykonywanie większości eventów, czyli jak wchodzicie do jakiegoś wydarzenia, chcecie po prostu, w skrócie mówiąc, pograć, to musicie za to zapłacić swoją energią, która jest darmowa i odradza się z czasem. Tutaj macie licznik, nominalnie jest to 5 minut, więc za każde 5 minut, chyba że to z jakiegoś powodu zostaje skrócone, na przykład jest jakaś celebracja i tak dalej, skracają to do 3 minut, za każde 5 minut nominalnie dostajecie jeden punkt staminy. W prawym górnym rogu tego Scoutera widzicie Zeni, czyli walutę, która jest potrzebna do robienia wielu rzeczy w tej grze. Nie jest ona najważniejsza, ale jest ona niezbędna do tego, żeby chociażby trenować postacie, przebudzać postacie i tak dalej, i tak dalej. To, co tutaj widzicie, 1247 to jest liczba Dragonstone'ów, czyli popularnych DS-ów, to jest waluta, która jest do kupienia albo do zdobycia za darmo. Generalnie jest to ta główna waluta, która jest przeznaczona do samonowania, czyli do tego elementu hazardu, ponieważ jest to gra gacha. Macie pewną walutę, wydajecie tę walutę na samony, czyli na przywoływanie postaci. Jak traficie jakąś postać, to możecie nią grać i zdobywać kolejne DS-y i potem całe kółko się zatacza. No generalnie ta gra nie ma końca, jeśli chodzi o, powiedzmy, jakąś finałową misję. To nie jest tak, że musicie pokonać smoka w endzie w Minecrafcie i wtedy możecie powiedzieć, że przeszliście do Kana, więc cały czas jakieś misje będą, cały czas ta gra jest aktualizowana. Co mamy niżej? Guzik News tak naprawdę to nie powinno was aż tak bardzo na początku interesować, ponieważ są tutaj różne informacje na temat, jakie obecnie mają miejsce samony. Na przykład tutaj mamy informację, że jest dostępny Cell Max do samonowania, odnośnie kampanii, która chociażby zaczęła się dzisiaj, czyli kampania z nowymi questami i tak dalej, i tak dalej. Nowe eventy, w które możemy już zagrać, to też nie jest aż tak istotne na samym początku, no bo o eventach jeszcze nie mówiłem. No i informacje, które tyczą się na przykład aktualizacji wersji, czy jakiejś naprawy błędów i tak dalej, i tak dalej. W menu mamy listę przyjaciół. Jeśli chcecie znaleźć swój jakby numer konta, który chcecie podać swoim przyjaciołom, możecie znaleźć go tutaj. Moje ID widnieje tutaj, więc jeśli wpiszecie ID swojego przyjaciela w tę wyszukiwarkę, możecie go znaleźć. Myślę, że tutaj z tym akurat sobie poradzicie. Niżej są opcje, przy których nie będę się aż tak bardzo zagłębiał, jeśli chodzi o ustawienie i tak dalej, głośność dźwięku. Moim zdaniem powinniście przede wszystkim ustawić sobie tutaj przyspieszoną szybkość walki, bo jeśli ustawicie sobie standardową, to szybko się znudzicie. Te po prostu animacje będą odtwarzać się bardzo wolno, więc podstawową informacją jest to, żebyście ustawili sobie przyspieszoną prędkość walki, potem możecie sobie to zmienić, jeśli będziecie jakimiś masochistami
i będziecie chcieli to oglądać w spowolnieniu, to ustawcie sobie wedle waszych osobistych preferencji, nie będę wam mówił, jak macie żyć. Co mimo wszystko jest ważne, żebyście swojego konta nie stracili, to żebyście połączyli je z jakimś zewnętrznym kontem. To jest oczywiście nieobowiązkowe, ale jeśli na przykład usunęlibyście Dokana z telefonu, to stracilibyście konto. Jeśli zainstalujecie Dokana na nowo, to wtedy, jeśli macie go na przykład z Facebookiem, czy z Google, czy z Apple połączone, możecie to konto odzyskać. Idziemy dalej. Dwa guziki, które mamy po prawej stronie, są to misje. Misje dzielą się na misje dzienne, które resetują się każdego dnia. Ja już swoje mam zrobione. Nie są one trudne. W przeciwieństwie do Dragon Balla Legends można je zrobić w kilka minut. Przejść jakiś stage, dowolny stage 3 razy każdego dnia. Zużyć na przykład 50 staminy. To jest tylko na weekendy, więc dzienne misje są bardzo łatwe. Dalej mamy misje normalne, których jako normalni gracze będziecie robić bardzo dużo na samym początku. Nagrody są przeróżne, nie będę teraz w to wchodził. Misje związane z wydarzeniami. Wydarzenia zazwyczaj są ograniczone czasowo. Jak widzicie, tutaj mamy coś, co trwa tylko 13 dni. Te misje są nieograniczone czasowo, w skrócie mówiąc, te są ograniczone czasowo, bo są powiązane z pewnymi wydarzeniami. Jeśli te wydarzenia, na przykład pod koniec września, już nie są aktywne, to będziecie mogli je prawdopodobnie znaleźć tutaj, czyli w portalu wspomnień. I te misje, których nie zdążycie zrobić, związane z jakimiś eventami, będą prawdopodobnie tutaj, ale nie wszystkie. Są takie misje, że jeśli ich nie zdążycie zrobić, to one znikną i po prostu stracicie nagrody. Te misje są związane z questami, do których zaraz przejdziemy, z eventami, do których zaraz przejdziemy, także jeśli chodzi o główne menu. Mamy jeszcze guziki na dole, więc mamy oczywiście dom, w którym jesteśmy teraz. Mamy jeszcze guzik drużyna, co prowadzi nas do miejsca, w którym mamy wiele innych opcji i zaraz sobie do tego przejdziemy. Chcę wam też pokrótce omówić, co te guziki znaczą i co możecie tam robić. Najbardziej ekscytujący dla niektórych guzik, czyli summon. Tutaj możecie wydawać swoje ciężko zarobione DS-y na summonowanie, czyli na przywoływanie nowych postaci. Oczywiście jest to niegwarantowane, że coś wam się uda trafić. Ogólnie wam w skrócie powiem, jeśli jesteście początkujący i nie wiecie, gdzie summonować, zgodnie ze słowem rekomendowane, rekomenduję wam summonować na tych banerach, które są w tej zakładce, nie tych, które są tutaj. Trzecia zakładka to są tikety, czyli bilety. Często jest tak, że bilety są dawane za darmo, więc może będziecie mieli tutaj coś do summonowania, więc możecie z tego śmiało korzystać, ale ogólnie zasada jest taka, żeby robić multi-summony, a nie single-summony, bo po prostu multi-summony często mają gwarantowane jakieś karty, a single-summony nie. Friend pointsy, olewamy to póki co. Idziemy dalej. Czwarty guzik to sklep, tam możecie wydawać pieniądze, ale do tego nie zachęcam. Piąty guzik to jest taki sklep baby, w którym możecie wydawać różne inne, darmowe, bo nie musicie wydawać na nich pieniędzy, waluty, które zdobywacie w grze, na jakieś różne dobra, które pozwalają wam rozwijać wasze konto albo wymieniać te dobra na jakieś postacie. Na przykład za robienie questów możecie zdobywać takie niebieskie albo zielone kryształy. Dzisiaj odnośnie tego też będziemy mówić, kiedy będziemy ulepszać sobie pewną postać. Ale wejdźmy sobie w ten start. Dwa największe guziki, które są tutaj obecne, to Dragon Ball Story i Event. Ogólnie rzecz biorąc wygląda to tak, że Dragon Ball Story to są po prostu eventy, które są dostępne cały czas. Opowiadają one o historii Dragon Balla, ale nie różnią się jakby swoją treścią od tego, co możecie znaleźć w innych miejscach. Po prostu są to eventy, które są dostępne cały czas. Możecie je robić, jak wejdziecie sobie tutaj. Macie w tym przypadku event związany z 21 Tenkaichi Budokai, 12 etapów. Każdy z tych etapów, jak wejdziecie sobie tutaj w informacje, oferuje inne nagrody. Są akurat w tym przypadku dwie trudności, normalna i Z Hard, czyli ta trudniejsza. Nie bójcie się, te eventy są i tak banalnie proste, więc nie musicie się bać. Możecie od razu robić na trudności Z Hard, zignorować na samym początku tę normalną trudność. O tych przedmiotach i o tych nagrodach będziemy sobie jeszcze mówić, ale spójrzmy na tę najpopularniejszą zakładkę, czyli Event. Wchodzimy sobie tutaj i tutaj widzimy 4 dodatkowe zakładki plus dodatkowy guzik Portal of Memories. To jest to, o czym wam mówiłem, czyli jeśli na przykład jakieś wydarzenie kończy się na przykład za 2 tygodnie, że jest tylko przez jakiś czas, dajmy na to ten story event związany z Dragon Ball Super Hero filmem, jak sobie zerkniemy, czas trwania jest do 3 października, więc po 3 października ten event nie będzie dostępny tutaj za staminę. Jak na przykład sobie wejdziecie, widzicie, że za zrobienie jakiegoś stage'a muszę zapłacić 15 staminy, wtedy on po prostu znika i pojawia się w Portal of Memories. Są różne typy wydarzeń, jak widzicie tutaj są historie opowiadające o jakichś sagach, o jakichś filmach, o jakichś
wydarzeniach z historii Dragon Balla. Jest zakładka Growth, którą jako początkujący gracze powinniście okupować w pierwszej kolejności, bo tutaj ta zakładka pozwala wam robić eventy, które wzmocnią na samym początku wasze karty. Przede wszystkim polecam wam robić ten event każdego dnia. Wy możecie jako początkujący robić go jeden raz każdego dnia i ten event zapewnia wam bardzo dużo potrzebnych przedmiotów na sam start gry. W zakładce Challenge są albo wydarzenia, które są trudniejsze, czyli po prostu trudniejsze walki, za które macie określone nagrody, albo eventy Dokkan. Dokkan eventy z reguły nie są trudne, ale są niezbędne do tego, żeby zdobywać medale do przebudzania postaci. Na przykład, jeśli tutaj sobie zerkniecie, pierwszy etap zapewnia nam medale z Goku w Ultra Instynkcie. Jeśli będziecie chcieli zbudować swoje konto i ulepszać karty, to tych Dokkan eventów będziecie robili dużo, ponieważ większość kart, którymi chcecie grać, po prostu korzysta z medali, które się zdobywa w tych eventach. Dalej mamy zakładkę Z-Battle, to też jest pewien rodzaj eventów, o których jeszcze nie będziemy mówić. One są oczywiście ważne, ale na samym początku myślę, że nie będziecie musieli o tym jakoś szczególnie bardzo słuchać. Póki co zignoruję Mistrzostwa Świata i Ultimate Clash i tym bardziej Petan Battle. O Portal of Memories wspomniałem, to są po prostu eventy, które nie są obecnie aktywne, więc i to event i Portal of Memories można przyrównać do tego samego, tylko że tak jak powiedziałem, Portal of Memories obecnie nie jest aktywny i tam nie możecie płacić staminą za robienie tych eventów, tylko takimi specjalnymi kluczami. Wejdźmy sobie do miejsca, w którym według mnie na samym początku powinniście spędzać czas, czyli questy. Questy są podzielone na kilka różnych etapów, ja oczywiście wszystkie je zrobiłem, ale dzisiaj wykorzystam fakt, że wyszedł nowy quest, którego jeszcze nie zrobiłem i pokażę wam też mniej więcej mechaniki gry. Jak widzicie, jest tutaj kilka etapów. W każdym z tych etapów z 4 można zdobyć 3 Dragonstone, czyli 3 DS-y, tę najcenniejszą walutę. W pierwszym etapie możemy zdobyć zielone kryształy, tak samo w drugim, w trzecim i czwartym niebieskie kryształy, ale w czwartym nagrodą jest również karta Freezy. I od tego sobie zaczniemy. Jak widzicie, są tutaj 3 trudności. Prawda jest taka, że nie musicie zaczynać od najłatwiejszej trudności, żeby potem robić kolejną i kolejną. Od jakiegoś czasu można sobie zacząć od tej najtrudniejszej trudności i wtedy po prostu zaliczą wam się wszystkie 3 i dostaniecie nagrodę za wszystkie 3. Jeśli chodzi o ważne guziki, to też macie tutaj guziki Automap, Autobattle. Dokkan jest w stanie grać i chodzić po mapie za was sami, więc jeśli nie chce wam się robić tego samemu, to możecie to sobie zaznaczyć. Ja póki co to będę odznaczał, ponieważ chcę wam to pokazać po prostu ręcznie. Tak jak powiedziałem, zrobimy to sobie na trudności super. No i teraz przechodzimy do ekranu wyboru drużyny. Na potrzeby tego filmu wybiorę prawdziwą drużynę, która istnieje i która jest powiedzmy taka legitna. Odnośnie budowania drużyny i tego, jakie karty dobierać, jakie karty są lepsze, mam zamiar nagrać osobny film, ale jeśli macie pytania, to możecie oczywiście zadawać je w komentarzach. W każdym przypadku gracie 7 kartami. 6 z tych kart jest waszych i jedna zawsze jest przyjaciela. O tym jeszcze będę prawdopodobnie mówił osobno w filmie poświęconym budowie drużyn, ale żeby złożyć silną drużynę, żeby ta drużyna po prostu działała, musicie mieć lidera i resztę kart, która wpisuje się pod lider skilla waszej pierwszej karty. Kolejność w drużynie kart, tutaj jak sobie wejdziecie w Team Formation i wybiorę sobie te karty, wiecie o co chodzi. Tutaj tak naprawdę kolejność jakichkolwiek kart nie ma znaczenia, prócz pierwszą kartą. Pierwsza karta zawsze jest waszym liderem i tej karcie, akurat tutaj wybrałem Goku i Vegetę, tej karty leader skill, czyli ta umiejętność, która definiuje waszą drużynę, wtedy się aktywuje. Pierwsza karta w waszej drużynie to jest lider i wtedy aktywuje się leader skill. W tym przypadku tutaj mamy kategorię time limit i connected hope, ale ja sobie cofnę to i wrócę z powrotem do drużyny, którą miałem. Czyli mamy na początku Gohana Beast. Jak widzicie, jego leader skillem jest wzmocnienie dla kategorii Superheroes, Bond of Master and Disciple, czyli więź ucznia i mistrza, i Miraculous Awakening, czyli cudowne przebudzenie. Każda z tych kart aplikuje się pod leader skill Gohana, bo jeśli Gohan przewodniczy Superheroes, czyli bohaterom z Dragon Balla Super, to mamy tak: Goku, Vegetę, Gogetę i Gammy. Ten Broly nie jest bohaterem z Dragon Balla Super, ale jeśli weźmiemy tutaj jego kategorię, jest on kartą, która jest w kategorii Miraculous Awakening, czyli też aplikuje się pod leader skill Gohana. Tutaj jako przyjaciela gra dobrała mi tego Vegetę w Super Saiyanie, który jest liderem kategorii Pure Saiyans, czyli czysto krwiści Saiyanie. No jak widzicie, w mojej drużynie mam tylko Broly'ego, Goku i Vegetę. To są czysto krwiści Saiyanie, bo Gogeta jest wynikiem fuzji, nie jest on czysto krwistym Saiyaninem. Gohan jest hybrydowym Saiyaninem, no a Gammy w ogóle nie są Saiyaninami. Ale Vegeta ma jeszcze drugą część swojego leader skilla, Super Class Ki plus 3, HP, atak, def 130%. Są to niskie liczby, ale chodzi mi tylko o sam fakt, że ten Vegeta wzmacnia i sojuszników, którzy są
czystokrwistymi Saiyanami i sojuszników, którzy są z klasy Super. Więc tak naprawdę ten Leader Skill Vegety aplikuje się do wszystkich moich kart, bo albo są karty Super, albo są czystokrwiści Saiyanie, którzy nie są super, w sensie Broly, ale jest czystokrwistym Saiyaninem. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Tak czy siak mogę sobie zmienić tego Leader Skilla, klikając ten guzik, gra mi automatycznie dobiera kartę, która jest lepiej dopasowana do mojej drużyny. W tym przypadku będzie to po prostu drugi Gohan Bestia. Na dole macie możliwość wzięcia itemków supportowych. Jeśli dobrze pamiętam, jak się zaczynacie grę, to możecie mieć tylko dwie opcje. Potem jak będziecie grać dalej, to będziecie to na bieżąco sobie odblokowywać, więc powiedzmy, że ja sobie wezmę takie itemki. One nie są teraz potrzebne, ale wezmę to, żeby wam tylko pokazać. Support Memory to jest taki, powiedzmy, dodatkowe wzmocnienie, które możecie sobie wrzucić. To nie jest aż tak istotne Support Memory, więc póki co sobie to zignorujemy. Wchodzimy do eventu. No i tutaj mamy kilka chwil i ładujemy się na mapie. Zazwyczaj to wygląda tak, że mapa jest krótka, ale są eventy, które wyglądają tak, że musicie troszeczkę chodzić po mapie, że możecie zbierać rzeczy po mapie. W tym przypadku mamy miejsce, w którym wielkiej filozofii nie ma, czyli na początku mamy przeciwnika ze znakiem stop, który jest oznaczeniem sugerującym, że nawet jeśli byśmy mieli jakiś tutaj numerek 4, czyli teoretycznie mógłbym pójść na gwiazdkę, bezpośrednio to nie mógłbym pójść na gwiazdkę, bo zatrzymałbym się na tym przeciwniku. Te questy są akurat tak skonstruowane, że tak czy siak musicie walczyć z tym przeciwnikiem. No i tutaj widzicie, wchodzimy do gry. Pierwsze 3 karty, które są wylosowane, w ogóle cały układ, ten, który mamy tutaj w tym prawym dolnym rogu waszych kart, jest w 100% losowy, ale jest jedna zasada, która zawsze ma przełożenie na rzeczywistość. Wasz przyjaciel, ten guest, którego tutaj dotykam, czyli ta karta przyjaciela, którą wrzuciliście do drużyny, nigdy nie może być na 7. miejscu na początku gry. Zawsze będzie w pierwszych 6 miejscach. To oznacza, że będzie w pierwszych 2 turach, bo jak widzicie, mam tutaj do dyspozycji 3 karty. I to jest moja rotacja. To jest to słowo, którego używam wiele razy w filmach, które jest popularne i które być może jest dla niektórych niezrozumiałe. W prawym górnym rogu widzicie to okienko, które już wam wcześniej pokazywałem, czyli który typ jest przeciwko któremu silny. Typ AGL, czyli niebieski, STR to jest rozwinięcie od Agility, Strength, fizyczny, czyli physical, jest to typ żółty, intelligence, czyli inteligencja, jest to typ fioletowy i technique, czyli technika, jest to tryb zielony, ale zazwyczaj mówi się int, tech, AGL, STR i fizyczny, no bo trudno powiedzieć na przykład pchy, albo po angielsku fi, albo fi. Mówi się fizyczny, także umówmy się, że będę mówił tak, jak powiedzmy mówi się na co dzień. Mamy jednego przeciwnika, który jest przeciwnikiem słabym, więc od razu spoiler, pokonamy go jednym ciosem. Ale chcę wam tylko wytłumaczyć mniej więcej, jak działa rotacja. Sprawa wygląda tak, jesteśmy w pierwszej turze. Jeśli ten Frieza by to przeżył i my byśmy to przeżyli, przeszlibyśmy do drugiej tury, w której mielibyśmy 3 kolejne karty. Jak zwrócicie uwagę, kolejność kart tutaj w mojej rotacji, czyli Vegeta, Gogeta i Gohan, zgadza się z tym, co mamy od góry, czyli Vegeta, Gogeta, Gohan. W następnej rotacji, na pierwszym miejscu, na pierwszym slocie tak zwanym, czyli tutaj, na pierwszym miejscu w rotacji, mielibyśmy Gohana, potem Goku w Ultra Instynkcie i Broly'ego. I to byłaby druga tura. W trzeciej turze, jedyną kartą, której do tej pory nie widzieliśmy, byłyby gammy. No ale przecież gammy nie mogą pojawić się same. Musi ktoś się jeszcze pojawić, prawda? I to jest właśnie kwestia ustawiania rotacji i ustalania ręcznie, gdzie i kiedy karty się pojawią. Pierwsze 2 karty, które zostawicie w rotacji, czyli pierwszy i drugi slot, Vegeta i Gogeta, pojawią się w trzeciej turze, razem z gammami. Tylko że będzie tak, że gammy będą na pierwszym slocie, Vegeta będzie na drugim, Gogeta będzie na trzecim. Jeśli zostawimy sobie taką rotację, to tak jak powiedziałem, Vegeta i Gogeta wrócą w trzeciej turze, ale Gohan, jako że został w cudzysłowie wyrzucony z rotacji, wróci dopiero w 4. turze, czyli nie będzie go w drugiej, nie będzie go w trzeciej, wróci dopiero w 4. I tak mniej więcej działa ustalanie rotacji. Jeśli chcecie na przykład, żeby karty jakieś, dajmy na to, że chcę, żeby zawsze Gohan i Vegeta byli obok siebie, bo lubię nimi grać razem. Wtedy musicie ustawiać ich w taki sposób, żeby byli na pierwszym i drugim slocie. Nieważne, czy zrobicie tak, czy zrobicie na odwrót, oni zawsze wrócą razem. Gogeta zostanie rozdzielony, powiedzmy, od Gohana i Vegety. To, co tutaj widzimy cały czas, to jest pole orbów. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób orby spadają, w sensie orby, to ki, które tutaj mamy przed sobą. To już sobie na własną rękę zobaczycie. Gra, tak jak powiedziałem, jak wchodzicie do gry, to na pewno macie tam samouczek. Wiem, bo widziałem, jak gra teraz wygląda, jak się ją włącza, więc będziecie mieli na pewno tam wytłumaczone, jak działa zbieranie orbów. Ogólnie zasada jest taka, że jeśli moja karta jest chociażby w tym przypadku Vegety int, czyli fioletowa, to jeśli zbiorę fioletową kulę,
to dostanę, jak widzicie, 2 ki. Możecie tutaj zobaczyć to na dolnym pasku. Podświetla się, ile dostałbym ki, gdybym wybrał tego orba. Ale jeśli wezmę orba, który nie zgadza się z kolorem Vegety, to dostanę tylko 1 ki. I tak to ogólnie działa. Są oczywiście karty, które w swoich umiejętnościach mają coś takiego, że dostają jeszcze więcej ki, albo jakoś to inaczej u nich działa, ale ogólna zasada, na której wszystko bazuje, jest takie, że jeśli zbierzecie ki koloru waszego karty, dostajecie 2 ki. Jeżeli zbierzecie przeciwnego, jakiegokolwiek innego, albo tęczową, to dostajecie 1 ki. Zrobimy sobie tak, że nie będę już zmieniał tej rotacji, zostawię Vegetę na pierwszym slocie, czyli na pierwszym miejscu. Mam jednego przeciwnika, więc mógłbym oczywiście go sobie tutaj kliknąć albo przytrzymać, przeczytać co on ma, ale to jest bardzo łatwa walka, więc nie będę tego robił. Przytrzymam sobie tutaj tę drogę i widzę, że zbiorę 4 ki, z czego 2 fioletowe, więc za te 2 fioletowe będę miał 2 ki, za drugą fioletową już w sumie 4 ki, no i za 2 tęczowe plus 1 za każdą, w sumie 6 ki. I widzicie na dole pasek podświetla mi 6 dodatkowych oczek, więc jeśli to kliknę, Vegeta będzie miał 6 dodatkowego ki. Następny atak jest Gohana Bestii albo Gogety. Mogę sobie tutaj zmieniać jeszcze ich kolejność. Vegety już nie mogę ruszyć, bo on już zaatakował, więc mogę sobie jeszcze zmienić. Gohan jest kartą czerwoną, ale on ma tak dużo ki bazowo zapisane w swojej pasywce, że nawet gdybym mu dał tutaj żółte ki, to on i tak naładowałby sobie pasek. Ale żeby powiedzmy być wiernym temu, co powiedziałem, spróbujemy sobie wziąć na przykład tę drogę, albo weźmiemy sobie tę drogę, bo jeśli wezmę tutaj te czerwone kule, to żółte kule dla Gogety, który jest żółtą kartą, ładnie mi się połączą. I będę mógł wziąć sobie żółte kule dla Gogety. Mimo wszystko, zanim jeszcze wezmę te orby Gogetą, zwróćcie uwagę na to, gdzie atakuje Freeza. Kolejność ataków jest taka. Freeza, jako że jest na samym początku tutaj na dolnym pasku przed Vegetą, najpierw zaatakuje mojego Vegetę. Jeśli by obrazek Freezy był w miejscu między Vegetą a Gohanem, to mielibyśmy kolejny atak Freezy i to byłby atak na pierwszego slota, czyli na Vegetę. Czyli Freeza atakuje Vegetę, potem jest tura Vegety, potem, gdyby Freeza atakował między Vegetą a Gohanem, to jeszcze raz zaatakowałby Vegetę, czyli ten pierwszy slot, pierwsza wasza karta w rotacji może być zaatakowana przed waszym atakiem i po waszym ataku. Ale potem jest już to proste, czyli Gohan atakuje w tym przypadku Freeza, potem atakuje Gogeta, no i jest jeszcze możliwość, że Freeza zaatakowałby na samym końcu Gogetę, ale jak widzicie tutaj tylko ma 2 ataki, więc te ataki będzie wyprowadzał w Vegetę i w Gohana, więc zaraz sobie weźmiemy te orby Gogetą i zobaczymy, czy uda się wygrać, ale jeszcze przejdziemy sobie do tego guzika item. Jak widzicie, wziąłem kilka przedmiotów, ich efekty są różne. Jeśli chodzi o tego Whisa, on sprawia, że przez 2 tury otrzymujemy o 40% mniejsze obrażenia. Jest to popularny przedmiot do trudniejszych eventów, więc użyłem go sobie, no nie widać tego aż tak bardzo teraz, bo póki co nie przejmowaliśmy żadnych obrażeń, więc nie widzicie tego na własne oczy, ale jak na przykład klikniecie jakąkolwiek waszą postać, widzicie tutaj pod Gohanem, że jest ten efekt aktywny, więc możecie sobie tak sprawdzić, czy jakiś przedmiot jest aktywny. Tutaj mamy przedmiot, który dodaje nam atak i def 20%, czyli obrażenia wasze są zwiększone i wasza defensywa jest zwiększona o 20% przez 3 tury. Użyjemy sobie tego i zobaczcie na liczby, które się zwiększą. Liczby tutaj moich postaci się zwiększyły. Tutaj sobie możecie sprawdzać, jakie statystyki obecnie wasze karty mają, czyli na przykład mój Vegeta ma 833 tysiące ataku, mogę to też zobaczyć klikając bezpośrednio na niego, i 284 tysiące defensywy, czyli to jest jego statystyka obrony. Są różne przedmioty, na przykład ten pułar zmienia niebieskie kule na kule czerwone. Widzicie, tam się 2 zmieniły, a ten przedmiot sprawia, że możemy osłabiać przeciwników, czyli obniżać im atak i defensywę. Przed chwilą Freeza nie miał żadnych statusów, a teraz jak widzicie ma obniżony atak i obniżony def, także to są różne przedmioty, które możecie sobie używać. Jak widzicie, Freeza zaatakował mnie, nie zadał mi zbyt dużych obrażeń i teraz atakuje mój Vegeta. Oczywiście odtwarza się animacja, te animacje są też dużą częścią tego, dlaczego Dokkan jest taki popularny. Zadaliśmy mu 12 milionów obrażeń, jeszcze zadaliśmy mu obrażenie krytyczne, Freeza został zniszczony, no i teraz przechodzimy do obrazu rezultatów bitwy. Zdobyliśmy 97 tysięcy zeni i 1 postać, a wy już wiecie, jaka to jest postać, bo przecież pamiętacie, co było napisane przed wejściem do tego questa, że można za zrobienie tego questa dostać Freezę. Więc przechodzimy sobie dalej. Moje postacie już są wylevelowane na maksa, więc tam nie zostały jakoś szczególnie wytrenowane, w ogóle wytrenowane, bo za przechodzenie eventów też możecie trenować swoje postacie, ale no jeśli będziecie wchodzić do eventów postaciami niewytrenowanymi, to jest ryzyko, że
po prostu one umrą. No i mamy obrazek, który przedstawia nam wszystkie nagrody, które dostaliśmy za zrobienie tego questa. Jak widzicie, 3 DS-y za to, że zrobiliśmy tę najtrudniejszą trudność, mimo tego, że nie tykałem wcześniejszych, więc to jest to, o czym wam mówiłem wcześniej. Czas, w którym to robiliśmy, przedmioty, których użyliśmy, drużyna i tak dalej, wszystkie statystyki tyczące się tego, co robiliśmy w grze. No i postacie, które zdobyliśmy, przedmioty, które zdobyliśmy. Zdobyliśmy taki film, o tym jeszcze nie mówiłem, o tym teraz też nie będę mówił, bo to się tyczy support memory, no ale zdobyliśmy tego Freeza. I to jest Freeza, który jest kartą, jak widzicie, darmową. Nie musiałem go samonować, nie musiałem go kupować, ani nic z tych rzeczy za pieniądze. Mogę go sobie zdobyć za darmo. Klikam sobie OK. No i teraz chciałbym przejść do tego menu, w którym chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Oczywiście wiem, że jest milion rzeczy, o które byście chcieli jeszcze zapytać, dlatego jeszcze raz przypomnę, możecie pytać o to w komentarzu. Pokrótce opowiem wam, gdzie przeniosą was te guziki, ale dzisiaj na samym końcu skupimy się na guziku Growth, czyli tam, gdzie możemy trenować postacie, budzić je i tak dalej, i tak dalej. Guzik Team, czyli drużyna, przenosi was do miejsca, gdzie możecie ustalać i oglądać swoje drużyny. Macie 50 miejsc na drużyny, 5 zakładek, po 10 miejsc w każdej. Na przykład widzicie sobie tutaj drużynkę zrobiłem, której przewodniczy Broly, który jest liderem tej drużyny. On w swoim leader skillu ma Movie Bossy z kategorii i Planetary Destruction, czyli przeciwnicy z filmów i destrukcja planetarna, czyli jakakolwiek karta, która towarzyszyła wybuchowi jakiejś planety. Także mam w tej drużynie jeszcze Turlesa na przykład, który był oczywiście przeciwnikiem z filmu, Broly'ego. Vegeta i Nappa nie byli przeciwnikami z filmu, ale to jest Vegeta z momentu, w którym on zniszczył planetę na początku Dragon Balla Z, także też się aplikuje pod leader skill Broly'ego. Kid Buu oczywiście też zniszczył planetę, nie jest z filmu, ale aplikuje się pod to. No i Hirudegarn jest oczywiście przeciwnikiem z filmu, także taka przykładowa drużyna. Przy guziku Cell mamy miejsce, w którym możemy zdobywać Zeni. Ogólnie karty można wymieniać na Zeni, ale nie polecam wam tego robić na samym początku, bo przez przypadek coś jeszcze dobrego sprzedacie. Głównym, najlepszym według mnie źródłem Zeni jest sprzedawanie statuetek Herkulesa. One po to są. Są różne typy statuetek Herkulesa, jak widzicie, są srebrne, są złote, są diamentowe. Każda kolejna lepsza jest więcej warta, na przykład ta warta jest 5 milionów Zeni. Możecie zastanawiać się, dlaczego ich nie sprzedaję, ponieważ jestem już przy górnym limicie Zeni. Jeśli sobie wejdę na przykład w te srebrne statuetki, kliknę sobie guzik Max, co zaznaczy mi wszystkie i sprzedam je teraz klikając guzik Confirm, to będę miał już praktycznie górny limit Zeni i sprzedawanie czegokolwiek więcej już mi tego Zeni nie da, więc stracę te statuetki, więc w moim przypadku tak to wygląda, ale te statuetki są nagrodami za jakieś misje, są często dawane za darmo, za logowanie się, ale jeśli chcecie najszybciej zdobywać statuetki, to tylko wam tak szybko wspomnę, że robienie Z-Battle, czyli tych eventów, może wam zapewnić bardzo dużo platynowych statuetek i tutaj generalnie farmi się te statuetki, ale o tym nie będziemy mówić, bo jako początkujący możecie mieć problemy, żeby zrobić niektóre Z-Battle. Support Memory to jest to, o czym mówiłem, dodatkowy powiedzmy sposób na wzmacnianie się przy walce, ale to nie jest aż tak istotne. Dokkan Awaken to jest lista wszystkich postaci w grze, które można mieć albo których się nie ma. Jak widzicie, możecie sobie tutaj sprawdzić na przykład w kolejności, które wychodziły, czyli ostatnia karta, która wyszła, to jest ta trójka Super Saiyan. Możecie sobie tutaj filtrować, czyli kategorie wybierać, które chcecie oglądać. Na przykład ja sobie zerknę na karty nameczańskie, których nie mam. Acquired, Unacquired, ja sobie zaznaczę karty nameczańskie, których nie mam. No nie mam tylko tej nowej karty, którą jest Piccolo, więc to jest jedyna karta nameczańska, której nie mam. Tutaj nie wyświetlają się karty darmowe, tylko takie, które można trafić, tak tylko wam powiem. Charakter list, nic specjalnego, lista waszych postaci, jeśli chodzi o sortowanie, to tak jak widzicie, tutaj możecie sobie sortować ze względu na kategorie, które chcecie, żeby się wyświetlały, na rzadkość kart, o tym zaraz będziemy mówić, na typ kart, czyli te kolory kart, na to, czy karta jest super, czy extreme. W skrócie mówiąc, super klasa to są karty protagonistów, albo po prostu dobrych postaci, nie tyle co protagonistów. Extreme card to są karty złych postaci. I to tyle. I kilka dodatkowych filtrów, które mogą wam być przydatne, ale żeby wam nie mieszać w głowie, to póki co nie będę o nich mówił. O tych guzikach na dole jak Reverse, Special Sticker, Shenron, o tych póki co nie będę mówił. Przejdziemy sobie do tego guzika Growth, czyli do miejsca, w którym będziecie trenować postacie, budzić je. No i też można ulepszać link skille, ale o link skillach mówić nie będę, bo to jest też jakby niepotrzebne dla początkujących. Na dole macie taki suwak, który potrafi pokazać wam karty, które można jeszcze wytrenować, bo jeśli to sobie odznaczę, widzicie, są karty, które już są wytrenowane na maksa i nie da się tego wytrenować dalej, prawda? Wejdę w sortowanie, zaznaczę zamiast attack acquired, czyli pokaże mi to listę moich kart od tych najświeższych i widzicie, że na samym początku mamy Freezę, ale mamy ich 6. Akurat tak się składa, że 5 było dzisiaj dawane za darmo, kiedy się logowało, więc też powinniście go mieć.
No i zerkniemy sobie na początku na coś, co moim zdaniem jest niezwykle istotne, czyli zakładka Growth, ale w przypadku tego Freezy jest to dość biedne, więc może zerkniemy sobie na... Dobrym przykładem będzie ta karta. To jest też darmowa karta, możecie ją sobie za darmo zdobyć i wymaksować do maksymalnego poziomu i tak dalej, ale każda karta ma na górze pomarańczowy guzik Growth, gdzie możecie podejrzeć, jak wygląda proces jej ulepszania. Jak widzicie, karta, na którą patrzycie, to Gohan, Trunks i Goten, ale na początku tak nie było. Jeśli weźmiemy sobie na początku najwcześniejszą wersję tej karty, jest to Gohan Teen, czyli po prostu nastoletni Gohan. Maksymalnym jego poziomem jest poziom 80, ma rzadkość SSR, maksymalny poziom superataku to 10 i tak dalej, i tak dalej. Ma też tutaj jakieś statystyki, ale są one słabe, ten passive skill i tak dalej jest wszystko słabe, generalnie podstawowa karta, nic specjalnego. Następnym krokiem w tym wszystkim jest ten sam Gohan, ale po przebudzeniu Z, czyli Z Awakening. To są popularne medale, których używa się praktycznie do budzenia wszystkich postaci w grze. One są jakby różnych takich typów, na przykład zamiast Supreme Kaioshina czasem macie Elder Kaioshina, są 2 medale tego najrzadszego typu. Są różne postacie czasami na tych medalach, ale generalnie zasada, że brązowy, srebrny, złoty, tęczowy i dodatkowy tęczowy i rzadszy tęczowy są potrzebne do Z Awakeningu, to zawsze pozostaje to samo. No i zwróćcie uwagę na to, że jeśli wejdziemy w tego obudzonego Gohana, to zmieniły się tutaj 2 rzeczy, a w zasadzie nawet 3. Pierwsza rzecz jest taka, że nie ma już 80 poziomu maksymalnego, tylko 100. Druga rzecz jest taka, że jego rzadkość SSR zmieniła się w rzadkość UR, widzicie to w lewym górnym rogu, i też pojawiła się gwiazdka. Gwiazdka oznacza, że można tej karcie odblokować ukryty potencjał, do tego sobie zaraz przejdziemy na przykładzie tego Freezy. Dalej, kolejnym typem przebudzenia postaci jest Dokkan Awakening, czyli tym razem karta Gohana zmienia się w zupełnie nową kartę, ale do tego potrzeba specjalnych medali. Akurat w tym przypadku ten Gohan może zostać przebudzony w inną kartę za pomocą darmowych medali, które można zdobyć w jego evencie. Jak sobie przytrzymacie jakiekolwiek medale, przeniesie was to do takiego menu, tam możecie kliknąć tu event i przenosi praktycznie was do tego dokładnego miejsca, gdzie można te medale zdobyć, więc z tym nie powinniście mieć problemów. Maksymalnym poziomem tej karty jest poziom 120. Ważne jest też to, że za każdym razem jak przebudzacie postać, robicie jej Dokkan Awakening, czyli ona się zmienia, jakby staje się nową postacią, więc znowu ma pierwszy poziom. Ale poziom superataku się nie resetuje, o to się nie bójcie, tylko po prostu jej poziom ogólny karty się resetuje. Jest to nadal UR, ale potocznie się na to mówi TUR, czyli Transcended UR, czyli jakby wyższy poziom UR, bo nadal jest to jakby karta UR, tylko różni się od tego poprzedniego UR, prawda? Więc potocznie się na to mówi TUR, ale nadal jest to karta UR. Kolejnym stopniem w przypadku tej karty, bo nie wszystkie można zrobić do legendarki, prawda? Jest właśnie zrobienie karty do LR, czyli popularnej legendarki. Tutaj też trzeba zebrać darmowe medale. Podobna sytuacja jak w przypadku tego poprzedniego Dokkan Awakeningu. Jak widzicie, tutaj mamy już animację. Karta ma 150 maksymalny poziom. No i poziom superataku wzrósł do 20. Tutaj do tego wszystkiego doszedł jeszcze Trunks, także mamy trójkę tych Saiyan, w zasadzie hybrydowych Saiyan. W przypadku tej karty jest jeszcze coś takiego, jakby kolejny krok, który nazywa się Extreme Z Awakening. To jest proces, o którym nie będziemy jakoś szczególnie teraz mówić, ale w skrócie mówiąc, jest to proces, który ma za zadanie w większości przypadków odświeżyć stare karty. Czyli jeśli dajmy na to karta wyszła w 2018 roku i do dzisiaj zdążyła się zestarzeć, to twórcy czasami dają takim kartom możliwość przebudzenia się po raz kolejny, ulepszenia swoich statystyk i jakby odświeżenia swoich umiejętności, żeby można było z nich jeszcze raz dzisiaj korzystać. I tak to po prostu wygląda. Jak zauważyliście, ten Gohan był na początku SSR, UR i LR. Nie był kartą N, czyli normalną, R, czyli rzadką, SR, czyli super rzadką. Te 3 rzadkości zazwyczaj są do wyrzucenia. W skrócie mówiąc, bez jakiegoś wchodzenia w szczegóły, karty N, R i SR powinniście ignorować, nie ulepszać ich, nie marnować na nie czasu. To są karty praktycznie bezużyteczne w 99,9% przypadków, więc nie martwcie się kartami SR. Ale karty SSR powinniście już szanować. Wracamy sobie do tego Freezy i moglibyście pomyśleć, no dobrze, mamy tego Freezę SSR, to moglibyśmy teraz go zrobić do tego UR, prawda? Ale nie mogę go obudzić, mimo tego, że mam medale, ponieważ najpierw karta musi być wytrenowana do swojego maksymalnego poziomu, więc przechodzimy do treningu i tutaj mamy takie menu pokazujące obecne statystyki Freezy, jego poziom superataku. Robię szybkiego Friend Summona, tego darmowego, absolutnie bezużytecznego, żeby zdobyć parę kart N i R, bo one ogólnie są, tak jak powiedziałem, bezużyteczne, ale chcę wam pokazać mniej więcej jak działa dobieranie też przyjaciół do
do trenowania. Wchodzę sobie z powrotem w ten trening, wchodzę sobie w frizę i teraz jak kliknę auto na frizę, to automatycznie dobierze mi się kilku trening partnerów. I zwróćcie uwagę na to, że nawet nie użyłem jeszcze żadnych przedmiotów treningowych, a już pokazuje mi się, że ten Frieza zostanie wytrenowany do 43 poziomu. To też kwestia oczywiście bardzo dobrej lokalizacji, tej mi szkoda. Lokalizacje treningowe to są takie po prostu dodatkowe wzmocnienia, które pozwalają Wam na przykład dostać dodatkowe, w tym przypadku 50 000 expa za każdego trening partnera albo za każdy przedmiot treningowy. Jeśli sobie wybiorę to jak widzicie, tutaj się już zmieniły te obliczenia, teraz Frieza byłby wytrenowany do 37 poziomu. Ja sobie wezmę na przykład te lokalizacje, kliknę guzik auto przy treningowych itemkach i one mi się tutaj automatycznie pobiorą. To są przedmioty treningowe, jak widzicie jest 5 różnych typów, one tak naprawdę wyglądają za każdym razem tak samo, tylko różnią się kolorem. Każdy kolejny niżej jest coraz lepszy, każdy kolejny niżej daje inne rzeczy, na przykład ta platynowa skorupa, którą możecie dostać też za robienie tego dziennego eventu z Roshim, daje Wam 300 000 expa przynajmniej za użycie jej w treningu. Oczywiście używanie przedmiotów zgodnych z typem Waszej karty jest lepsze, ale możecie po prostu za każdym razem klikać auto. O, jak teraz widzicie, odjęło mi kilku partnerów, bo nie muszę mieć aż tylu, żeby wbić maksymalny poziom, więc klikamy sobie guzik begin, trening się rozpoczyna, to nie trwa długo, mogę to sobie przeskipować i osiągnąłem maksymalny poziom, ten Frieza jest teraz 80 na 80. Teraz mogę sobie przejść do Awakeningu. Jak widzicie, wyróżnia się on od tej reszty, bo ta reszta jest taka sama, to jest 5 takich samych kart, ten Frieza 1 został wytrenowany, więc możemy sobie w niego wejść i też przy okazji go tutaj w prawym górnym rogu zalokować, żebym przez przypadek go nie stracił. Teraz mogę sobie wejść też poprzez chociażby ten guzik Growth w zakładkę Awaken i teraz dopiero mogę go przebudzić, używając tych medali, które mam już wcześniej zebrane. Teraz następuje przebudzenie, ja to sobie skipnę. No i pojawia się ta tajemnicza gwiazdka. Karta doszła do rzadkości UR, więc to oznacza, że w tym momencie możemy jej zaaplikować ukryty potencjał, odnośnie którego mam zamiar nagrać osobny odcinek, więc teraz sobie o tym nie będziemy mówić. Przechodzimy sobie dalej do treningu. No i mieliśmy 80 poziom, jak widzicie, 80 poziom już nie jest maksymalnym poziomem, więc robimy sobie z powrotem auto, gra automatycznie dobrała nam partnerów treningowych, których nie będzie nam szkoda, automatycznie dobrała nam też przedmioty treningowe, jak widzicie też do treningu jest potrzebne Zeni, no ale co jeszcze oznacza guzik Max Growth? Jeśli go kliknę, widzicie, że troszeczkę się zmieniło. Przede wszystkim, co się zmieniło to, że poziom superataku z pierwszego w końcu ruszył się do 10. Poziom superataku, ogólnie superatak oznacza, że ta karta, kiedy będzie wyprowadzała superatak w grze, to co widzieliśmy na przykład jak Vegeta, jak pokazywałem Wam, wyprowadzał superatak, to znaczy, że po prostu ten atak będzie silniejszy. To jest absolutnie najważniejsze, jeśli gracie jakimiś kartami, żeby mieć po prostu ten superatak wylewelowany. Ale szkoda mi używać tych Elder Kaioshinów albo Grand Kaiów, bo to jest waluta, której nie można farmić w nieskończoność. To są karty, które gwarantują Wam, jeśli użyjecie jej jako partnera treningowego, to co teraz tutaj widzicie, te karty gwarantują Wam, że Wasz superatak zostanie wylewelowany. Dlaczego nie chcę używać tych kart na karcie darmowej, taką jak jest Frieza? Ponieważ jak widzicie, jeśli użyję tego samego Frizy, to też superatak jest gwarantowany. Więc jeśli farmicie karty darmowe, to warto używać tych samych duplikatów tej samej karty, żeby wzmacniać superatak, a nie robić to za pomocą Elder Kaioshinów. Póki co zrobię sobie tak, jak to miałem zrobić na początku, czyli wybiorę te lokalizacje, które miałem na początku, kliknę sobie auto jeszcze dla potwierdzenia, trenuję tego Friezę i jego poziom jest już maksymalny. Jego nie można ulepszyć dalej, ale co mogę mu jeszcze zrobić, to wejść w ukryty potencjał i tymi samymi duplikatami, którymi mógłbym ulepszyć mu superatak, mogę też mu odblokować drogi w ukrytym potencjale. Odnośnie tego nie będę jeszcze mówił. Uważam, że to jest zbyt rozbudowany temat, żeby robić to teraz w tym jednym odcinku. Nie jestem w stanie odpowiedzieć, tak jak powiedziałem wcześniej, na wszystkie pytania. Samemu jest mi trudno postawić się w pozycji gracza, który zaczyna, bo nie jestem w stanie stwierdzić, czego teraz w obecnych czasach w Dokanie na przykład nie widać na samym początku, ale odpowiem też szybko na kilka Waszych pytań, które pojawiały się w komentarzach. Jak budować drużynę? Jakie są dobre karty dla nowych graczy, najlepsze drużyny darmowe? Moim zdaniem, od czego powinniście zacząć jako darmowi gracze, to wejście sobie w zakładkę Growth i macie tutaj coś takiego jak Ginyu Force Special Training i evencik z Bardokiem, a raczej z drużyną Bardoka. To jest event, w którym możecie za darmo wyfarmić karty z drużyny Ginyu, wyfarmić do nich i orby do ukrytego potencjału i kilka tych samych kart, którymi będziecie mogli wyfarmić mu superatak, tak jak powiedziałem, więc to jest drużynka, którą powinniście sobie zrobić w pierwszej kolejności.
Bardock to jest dokładnie to samo, też robicie sobie tutaj drużynę z drużyną Bardocka, tylko że te karty są super, bo są powiedzmy dobre, a tamte karty są extreme. Jak zdobywać orby do ukrytego potencjału? To jest dzienny event, który powinniście robić. Akurat tak się składa, że teraz jest on dostępny po całości. Wszystkie typy są dostępne każdego dnia, więc róbcie sobie to jak tylko możecie. Jak ulepszać linki, to nie jest aż tak na początku istotne. Odnośnie linków zrobiłem inny film. Link do niego znajdziecie w górnym rogu ekranu albo w tych proponowanych filmach na dole. Jak najlepiej farmić DS-y? Moim zdaniem powinniście zacząć od robienia questów. To będzie najszybszy sposób do farmienia DS-ów, więc jeśli wy farmicie dużo DS-ów, potrafiacie dobre karty, wtedy będziecie mogli zrobić lepszą drużynę i zająć się chociażby eventami z tej zakładki Challenge, która oferuje nieco trudniejsze rzeczy też za kolejne DS-y. A jeśli nie chcecie robić tej zakładki Challenge, to możecie zająć się tymi bardzo prostymi story eventami, które są banalnie proste i tam też możecie pozdobywać DS-y. Prawdopodobnie dużo początkujących ma problem z tym, żeby rozróżnić czy karta jest dobra, czy nie jest dobra. Nie ma jednej zasady, która miałaby jakby odpowiedzieć na to pytanie. Mogę wam powiedzieć w skrócie, że jeśli najłatwiej to chyba spojrzeć na długość pasywek tych kart, bo jeśli weźmiemy sobie najnowszą kartę, podświetlę sobie passive skill tego Goku, Gohana i Trunksa, no ich passive skill jest bardzo długi, potem oni się jeszcze transformują, jest Super Saiyanin Goku, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli weźmiemy sobie jakąś na przykład starą kartę, jego passive skill jest bardzo krótki. Po prostu dostaje atak defa i to wszystko. Więc na tej podstawie możecie na pierwszy rzut oka sobie sprawdzać, czy karta jest dobra, czy nie. Ale jeśli będziecie grać, jeśli będziecie sprawdzać, jakie karty wykręcają liczby, czy na przykład one umierają, jeśli dostają dużo obrażeń, to będziecie sami wiedzieć, czy są dobre, czy nie. Inną rzeczą, na którą możecie patrzeć, jest to, czy karta ma leader skilla, który ma dużo procent. Na przykład ten Bardock wygląda fajnie, ale jego leader skill daje tylko 30% do kategorii Time Travelers. Dla porównania, jeśli weźmiemy sobie tę kartę, trójka Super Saiyan z filmu z Androidem 13, oni na leader skillu też przewodniczą tylko jednej kategorii, ale jest to 200%. I tutaj już możecie stwierdzić, że ta karta jest lepsza od tamtego Bardocka na bazie samego leader skilla. Nie chcę tutaj głęboko wchodzić w temat budowania drużyn, bo o tym jeszcze to powiedziałem, że będę mówił w osobnym filmie, ale w skrócie powiem, jest opcja, żeby gra sama wam złożyła drużyny. Jeśli weźmiecie sobie tutaj jakąkolwiek drużynkę, ja sobie wyrzucę wszystkie karty, odznaczę to wszystko tak, żeby mi się wyświetlało, jest guzik Auto Team Formation. Jeśli sobie to klikniecie, pojawia wam się okienko, które może wam się przydać. Jeśli macie na przykład jakąś kartę, która wiecie, że jest dobrym liderem, powiedzmy, że trafiliście na przykład tego Metal Coolera, który ma kategorię Wicked Bloodline, czyli to jest ogólnie rodzina Freezy albo ten klan Freezy, 200%, dobry leader skill. Więc możecie sobie taką kartę zaznaczyć, kliknąć OK i wtedy gra sama ułoży wam drużynkę pod tę kategorię. I macie pewność, że nie ma czegoś takiego, że jakaś z tych kart nie podpisuje się pod tego leader skilla, że nie będzie dostawać tych 200%, atak, def i tak dalej, wszystko to, co jest zapisane w tym leader skillu. Możecie zrobić tak, że jeśli nie macie w ogóle pojęcia, to zaznaczacie tutaj on, czyli gra też wam zaznaczy automatycznie leader skilla, klikacie OK, no i możecie się poddać tutaj grze, która wybierze wam jakąś drużynkę. W moim przypadku wybiera za każdym razem drużynę kategorii Potara, czyli karty, które nosiły Potarę. Jak widzicie, są tutaj dobre karty, są też złe karty, bo Goku Black był przeciwnikiem, są karty z Dragon Balla Super, są karty z Dragon Balla Z, wszystkie z nich nosiły Potarę. Czy jest to dobra drużyna? Myślę, że jest to drużyna, którą będziecie w stanie zrobić znaczną część kontentu, ale na najtrudniejsze walki bym z nią nie poszedł. Więc jeśli chcecie zrobić jakąś drużynkę na szybko, albo na przykład macie kilku dobrych liderów, ale nie wiecie co tam wrzucić, to możecie zrobić tak, że na przykład macie tę kartę, chcecie sobie zrobić drużynkę z nimi jako liderem, więc zaznaczacie sobie ich, klikacie OK i coś wam już się tam układa, prawda? To nie jest optymalny sposób budowania drużyn, ale dla początkujących, żeby robić jakieś Dokkan eventy, żeby zbierać medale, żeby robić questy, to jest 200% normy, tak czy siak. Mam wrażenie, że tknąłem tylko szczyt góry lodowej i że o wielu rzeczach nie powiedziałem, także jeszcze raz dwie najważniejsze rzeczy. Po pierwsze, Dokkan nie jest straszną grą, to nie jest aż tak skomplikowane jak się wam wydaje. Gra prowadzi za rękę, oferuje wam samouczki, oferuje wam po prostu krok po kroku to, co powinniście robić, więc jeśli będziecie grać, to sami się wszystkiego nauczycie. Nawet jeśli miałoby to być metodą prób i błędów. Druga rzecz jest taka, że jeśli chcecie posłuchać w kolejnym filmie na jakiś temat, możecie mi to napisać w komentarzu. Napiszcie mi pytanie odnośnie tego, co dzisiaj mówiłem. Postaram się może wam w komentarzach odpowiedzieć, więc jeśli szukacie jakichś odpowiedzi,
to możecie też poczytać komentarze. Może tam akurat odpowiedziałem i nie będę musiał tego mówić w filmie. Tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że chociaż trochę Wam pomogłem. Wiem, że nie jest to idealny film, ale trudno jest mi, tak jak powiedziałem, zebrać myśli w taki sposób, żeby przedstawić idealnie wszystko dla wszystkich, zwłaszcza w ograniczonym czasie. Ale najlepszą odpowiedzią na Wasze pytania jest po prostu to, żeby grać i samemu się przekonać. Gra nie jest trudna, gra prowadzi za rękę. Pamiętajcie o tym. I to tyle. Mam nadzieję, że chociaż kilku osobom pomogłem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, piszcie mi na dole komentarze z pytaniami i widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.